Witaj na moim kanale. Pokażę Ci pyszny przepis na zakwas buraczany. Do tego nam będzie potrzebne 1,5 kg buraków. Buraki należy obrać ze skórki. Patrz uważnie, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Wziąć 4 ząbki czosnku. Czosnek ja obieram. Subskrybuj mój kanał, tu jest pysznie. Należy czosnek pokroić w takie właśnie plasterki, jak pokazuję. Teraz na deskę kładę woreczek, aby deska mi się nie zabrudziła od buraków. Polecam Wam taki trik. I buraki kroimy w kostkę. Możecie pokroić tak, jak Wam się podoba, ale ja kroję w taką oto kostkę. Z jakiego miasta i z jakiego kraju oglądasz mój kanał? Będzie mi miło, jak mi napiszesz w komentarzu. Tutaj mam litr wody przygotowanej i ostudzonej. I tutaj mam 50 ml wody ciepłej i do tej wody wsypuję 1 łyżkę soli, aby rozpuścić tą sól w tej ciepłej wodzie. Gdybyś wsypał sól do zimnej wody, to ta sól by się bardzo długo rozpuszczała, a w ciepłej wodzie sól się rozpuszcza bardzo szybko. No i rozpuszczoną sól w ciepłej wodzie wlewam do litra wody. Tutaj mam bardzo duży słój. Ten słój ma pojemność 6 litrów. Także musisz sobie znaleźć taki duży słój, żeby włożyć pokrojone buraki. Wsypujemy do słoja pokrojony czosnek. Dodajemy 5 ziaren czarnego pieprzu. Dodać 5 ziaren ziela angielskiego. Dodać 3 liście laurowe. Teraz wrzucę pokrojone buraki do słoja. Wlać wodę z solą, tą, którą przygotowaliśmy wcześniej. Woda solona musi pokryć nam całkowicie buraki, więc tutaj ta woda mi nie pokryła, zobaczcie, i muszę jeszcze dorobić trochę wody. O, zobaczcie, ok. Ja jeszcze dorobię trochę wody. O, dam tak gdzieś tak, o, 1/3 łyżki soli dałam do 200 ml wody. I to rozmieszam i wleję do słoja. Ok. O, i tak, teraz napiszę datę, kiedy to robię. I Ty, jak będziesz robił, to też napisz datę, kiedy nastawiasz zakwas na zakwas buraczany. Przykryć i odstawić w ciepłe miejsce. Pozostawić na 3 dni. Ja przykryłam ściereczką i zawiązałam wstążeczką. Po 3 dniach sprawdzamy, jak wygląda nasz zakwas. O, prezentuje się dobrze, zaczął pracować i po 3 dniach dopiero zamieszamy. Przez pierwsze 3 dni nie wolno mieszać zakwasu. On po prostu musi zacząć pracować. Ok, zamieszałam dobrze.
subskrybuj mój kanał, tu jest pysznie. Stuknij w dzwonek, a będziesz powiadamiany o wszystkich nowych przepisach. Przykrywamy i pozostawiamy w ciepłym miejscu. Napisz datę, kiedy mieszałeś buraki. Na 4. dzień ponownie należy zamieszać nasze buraki w słoju. Zobaczcie, jak pracuje. Bierzemy łyżkę drewnianą. Bardzo ważne, żeby wziąć łyżkę drewnianą. No a jak ktoś drewnianej nie ma, to może użyć łyżki plastikowej czy silikonowej. Nie polecam łyżki metalowej. I tutaj napiszemy datę, kiedy zamieszałam. Przykrywamy i ponownie pozostawiamy w ciepłym miejscu. Na 5. dzień należy zamieszać buraki i napisać datę. 5. dzień otwieramy. Biały nalot należy zebrać właśnie z wierzchu. To nic nie szkodzi, że taki biały nalot się stworzył. To można zebrać łyżką i dalej mieszamy łyżką drewnianą. I należy napisać datę, że zamieszaliśmy nasze buraki. Przykryć i pozostawić w ciepłym miejscu. Na 6. dzień należy spróbować kiszonkę z buraków, czy jest dobrze ukiszona. Zamieszać i spróbować. Tak wygląda. No, już nawet ładnie wygląda ten zakwas buraków na 6. dzień. Spróbowałam i postanowiłam jeszcze zostawić na następny dzień, czyli na 7. dzień. Doklejam naklejkę na mój słój i napiszę datę. 6. dzień mieszałam buraki i przykrywam i pozostawiam cały czas w ciepłym miejscu. Ja mój zakwas trzymam w kuchni. A teraz 7. dzień. Zobaczymy, jak się prezentuje nasz zakwas z buraków. Ok, o widzicie, jest taki biały nalot, ale zbieramy to łyżką lub sitkiem i to jest ok. Zobacz, tak zbieram, a jak wszystko nie zbierzesz łyżką, to możesz zebrać sitkiem. Zobacz, ja teraz zbieram i to później przecedzę przez sitko ewentualnie. O, mam takie sitko i teraz ten malusieńki biały nalot zbieram. Zobacz, osiada się na sitku. Może nawet lepiej od razu zbierać sitkiem niż łyżką. No, zobaczcie, w ten sposób. Ok. Nawet ziarenko ziela angielskiego mi się nabrało, ale to nic nie szkodzi. Zbieramy wszystko. Polecam Ci ten zakwas z buraków, bo jest naprawdę bardzo pyszny i zdrowy. Kiszonki są zdrowe. Zamieszaj i posmakuj swój zakwas, czy na 7. dzień jest odpowiedni smak. Jak jest odpowiedni smak, to przecedź. Zobaczysz, jak ja to będę robić.
Jest ok, mi smakuje, więc przeleję do butelek pasteryzowanych. Teraz, żeby mi się ten biały nalot nie dostał do pasteryzowanej butelki, to ja będę przelewać zakwas przez sitko, które położyłam na lejku. Zobacz, jak ja to robię. A pod spodem mam butelkę wysterylizowaną. Picie zakwasu buraczanego wpływa korzystnie na Twoją florę bakteryjną. Zakwas buraczany oczyszcza krew, pomaga przy nadciśnieniu, zwiększa odporność i wspiera pracę wątroby. Także bardzo dużo właściwości zdrowotnych. Taki zakwas buraczany przechowujemy w butelce w lodówce przez 30 dni. Pijemy profilaktycznie 50 ml dziennie przez 14 dni. Potem robimy przerwę i następnie przez następne 14 dni. Polecam pić 50 ml. Jest bardzo pyszny. Ten zakwas też możesz użyć do zrobienia barszczu wigilijnego. Zdrowy tryb życia i picie zakwasu buraczanego pozwoli cieszyć się długim życiem. Zakwas wstawiamy do lodówki, może być w lodówce właśnie przez 30 dni. Dziękuję za obejrzenie filmu. Dziękuję za subskrypcję. No i jeszcze taka ciekawostka, że buraki, które są w słoiku, możemy ponownie zalać i zrobić ponownie zakwas lub wykorzystać w kuchni do jakiegoś dania. Ciao, ciao, ciao!